Witam. Dzisiaj mam do przedstawienia haft diamentowy diamencikami okrągłymi. Mamy dwa rodzaje diamentów, właśnie okrągłe i kwadratowe. Zazwyczaj ja preferuję kwadratowe, ale zalety diamencików okrągłych moim zdaniem są takie, że polecałabym osobie, która robi to pierwszy raz. W moim odczuciu jest to ciut łatwiejsze. Również odnoszę wrażenie, że efekt błyszczenia się diamencików tutaj w tym przypadku jest bardziej. Zaletą również jest to, że jeżeli się lepi końcówką długopisa multi, w moim odczuciu wygląda to całkiem fajnie. W przypadku diamencików kwadratowych uważam, że ten efekt już nie jest tak fajny i wolę robić pojedynczo. Płótno, jeżeli mamy zrolowane lub w jakikolwiek inny sposób pogniecione, z każdego narożnika odlepiamy papier i przylepiamy z powrotem. W ten sposób ładnie nam się to rozprostowuje. Dzisiaj będę robić aniołka. Mam tu koraliki, które są popakowane w torebeczki. Będę je przesypywać. Przy zamawianiu polecam sprawdzać, jak są pakowane diamenciki. Będę je teraz przesypywać do pudełek, które albo są już użyte, albo nowych, i do woreczków, które zazwyczaj zostawiam sobie z poprzednich projektów. Tu oczywiście będę używać tacki do przesypywania. Przy okazji sprawdzam też ilość diamencików, która została mi dostarczona, bo to robią tylko ludzie, więc też się mylą. Mam wszystko rozpisane na liście lub z boku płótna. Przechodzę do przesypywania i sortowania wszystkich diamencików. Przygotowuję je w taki sposób, że każde pudełeczko lub woreczek opisuję symbolem, który jest przy danym kolorze. Symbol ten jest drukowany na płótnie, ułatwia mi to później pracę. Jak widać, przesypywanie jest dodatkową pracą, dlatego preferuję w woreczkach żyłkowych od razu zakup danego projektu. Zbieram, jak widać, za pomocą palca. Diamenciki się świetnie przylepiają. I przechodzę do opisywania, tak jak to powiedziałam chwilę przedtem. Tutaj używam, oczywiście są potrzebne nożyczki, taśma, ja akurat używam do izolacji białej i opisuję pisakiem permanentnym. Ogólnie nie polecam zakup w tych woreczkach, bo daje mi to czasochłonnej pracy. A także jeżeli woreczki żyłkowe są niedołączone, to potrzebuję dokupić sobie jeszcze dodatkowo nowych. Do tego, tak jak widać, numerki wydrukowane na tych torebeczkach nie są zbyt widoczne, trochę bardziej na ciemnym kolorze, ale niestety muszę się dużo domyślać, jaki to jest numer, ewentualnie po wysypaniu dopiero widać. To jest dodatkowe utrudnienie. Po opisaniu wszystkich moich pojemniczków i woreczków układam to na swojej tacce, segreguję albo według alfabetu, albo symboli, ewentualnie cyfr. Przyspiesza mi to później odszukanie danego koloru. Stosuję też to, że jeżeli gdzieś jakieś diamenciki mi wypadną pojedyncze niewiadomego koloru, odkładam je na osobną tackę. Jeżeli uda mi się w trakcie dopasować, to je wykorzystuję, jeżeli nie, wrzucam sobie do dodatkowego woreczka. Nie wiem po co, tak robię. Odrywam teraz kawałek
papieru, zaginam do miejsca, gdzie będę chciała wylepiać i odcinam. Wykorzystuję ten papier do zalepiania miejsc albo niewyklejanych w tym momencie, albo do zabezpieczenia miejsc, gdzie nie ukończyłam swojej pracy, a chciałabym zabezpieczyć. Pamiętam o tym, aby papier zawsze był przylepiony napisami do góry. Te napisy to oczywiście jest reklama firmy, od której zakupiłam. Wyznaczam sobie obszar, który będę wylepiać. Nie robię zbyt dużych kawałków, po prostu tak jest mi łatwiej. Używam do tego lupy, gdyż wzrok już nie ten i bardzo mi to ułatwia. Trzeba pamiętać też o dobrym oświetleniu, ze względu na to, że to poprawia jakość widzenia symboli na płótnie. Kiedy znalazłam numer, kładę pojemniczek czy woreczek zawsze sobie koło płótna, żeby nie musieć zgadywać, w jakim kolorze robię. Potrząsam tacką i trochę strząsam na bok, aby mi tylko zostały odwrócone. Akurat w tym momencie używam koloru białego. Pokażę to też na innych kolorach, bo trochę może słabo widać. I teraz napełniam długopis żywicą, która oczywiście też jest dołączona do zestawu. Oddzielam zabezpieczenie i wciskam w końcóweczkę. Tak to wygląda. Tu mam multi końcówkę, którą też napełniam. Oczywiście, jeżeli wiem, że będę z niej korzystać. Zaczynam wylepianie od narożnika i pomagam sobie taką specjalną linijką, aby ranty były równe. I w trakcie robienia robię najpierw tą linię, a później przesuwam się w głąb płótna. Gwarantuję to, że w pewnym momencie nie zrobi mi się zbyt duża przerwa. Jeżeli nie mam linijki, można skorzystać z czegoś innego, na przykład drugiej tacki do góry nogami. Wtedy też to świetnie się sprawdza. Jak widać, pudełeczko leży obok, abym wiedziała, jaki symbol akurat teraz używam. A tak teraz to wygląda, jeżeli chcę zrobić multi końcówką. Przesuwam sobie albo za pomocą pincety w rzędy, pokażę też to na innych kolorach, aby były równo i przylegały do siebie i były wszystkie odwrócone. Przylepiam cały rząd. Tak to wygląda. I teraz przylepiam do płótna. Nie przyłożyłam sobie linijki i zaczyna mi to już wychodzić krzywo. A teraz na kolorze różowym może trochę lepiej będzie to widać. Kiedy po potrząśnięciu i strzepaniu w jedną stronę zostają mi koraliki odwrócone, zsuwam je, może być też za pomocą końcówki, rantem, żeby się nie przylepiało, i przylepiam teraz, nabieram je w taki sposób. Tu mamy też na kolorze szarym z boku, może lepiej widać. I przylepiam cały rząd, korygując od razu przy przylepianiu pojedynczych, ze względu na to, że później jak już większa przestrzeń jest, to po prostu tego można nie zauważyć. Staram się korygować na bieżąco, tak jak widać. Tutaj nawet to, co mi nie bardzo wyszło, staram się przesunąć na swoje miejsca. Korzystam też z tego, że w tym momencie jeszcze klej jest na tyle świeży, że to przesuwanie nie sprawia trudności i nie trzeba na siłę odlepiać.
Jeżeli nie chcemy używać multikońcówki, to polecam przylepianie na tak zwany ukos, czyli robić schodki. Gwarantuje to wtedy, że z każdej strony jest równo i nie mamy wrażenia linii albo pionowych, albo poziomych, tylko równomierną płaszczyznę. Oczywiście mogę też korygować za pomocą tej linijki, czy rozsuwać sobie pincetą koraliki, które przylegają nie w tym miejscu. Chciałam jeszcze powiedzieć parę słów o doborze przy zakupie. Wybierając projekt, który chcemy robić, polecam zwrócić uwagę na wielkość wydruku, a nie tylko kanwy, czyli płótna, bo tak naprawdę oprawiamy to, co jest wydrukowane, czyli obraz. Obraz dobieram według wielkości ram, które są na rynku, żeby nie musieć później kombinować i specjalnie zamawiać nietypowy rozmiar ramy. Ułatwia to sprawę. Również zwracam uwagę na to, co ja chcę mieć na tym obrazie, bo zamawiam też i portrety, robię gotowe obrazki, które są proponowane przez firmy sprzedające i jeżeli to jest twarz, to wiadomo, że ta rozdzielczość musi być trochę lepsza. Te piksele, czyli te diamenciki, które przylepiamy. Tutaj mam aniołka. W zbliżeniu widać, że oko nie jest aż tak wyraźne. To jest 30 na 40 cm, ale w perspektywie z oddalenia całkiem ładnie to widać. Proponuję tej wielkości 30 na 40 zamawiać sobie obrazy, gdzie zbliżenie twarzy jest dosyć znaczne. Tak jak na przykład mój autoportret, który jest tutaj na kanale. Jeżeli to jest powiedzmy jakaś natura martwa lub zwierzątko, myślę, że tutaj też chodzi o zbliżenie, w zależności jaki chcemy mieć efekt. Tu w tym filmiku nie pokazałam zabezpieczenia brzegów wydruku obrazu, bo najczęściej wystaje ponad wydruk klej. Ten klej zabezpieczam albo za pomocą taśmy maskującej, taką co się używa przy malowaniu, albo normalnie przycinam sobie kartkę, tak jak tutaj widać. Również ważną rzeczą jest po zakończeniu nawet każdego elementu, który zrobimy, wyznaczonego sobie, wałkuję tą przestrzeń. Tutaj mam taki specjalny wałeczek, ale polecam również najzwyklejszy wałek do ciasta. Także dobrze jest przycisnąć książką ciężką dany obszar, który zrobiliśmy. Powoduje to lepsze przylepienie, przywarcie diamencików do obrazu i to, że nie będą odpadać. Chociaż z tym odpadaniem to nie jest znowuż aż tak, że odpadają. Ten klej dosyć dobrze trzyma. Chciałam też jeszcze zwrócić uwagę na gąbeczki, które mam na długopisie. W zestawach, jeżeli kupujemy, też można zwrócić na to uwagę. Są sprzedawcy, którzy dołączają po jednej takiej gąbeczce. Tutaj na swoim długopisie mam 3. Poprawia to komfort przylepiania i nie robi odcisków na palcu dla kogoś, kto bardzo ściska ten długopis. Tyle na dzisiaj. W taki właśnie sposób robię swoje hafty. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to tradycyjnie proszę o kciuk w górę i komentarz, jeżeli chcesz coś do tego dodać lub zapytać. Jeżeli nie subskrybujesz, bardzo zapraszam do tej opcji i naciśnięcie dzwoneczka, by mieć powiadomienia o następnych moich filmikach. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.